Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję naprawdę wesołej klawiatury od marki Unzi. Będzie to klawiatura C75 Cake. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! No i przed nami kolejna nietypowa i niesamowita klawiatura, tym razem od marki Unzi. Ta marka się już u mnie pojawiała i pewnie jeszcze pojawi. W tym przypadku mamy nowość, klawiatura C75 Cake Keyboard. Jak widzicie na załączonym obrazku, raczej klawiatura przeznaczona dla pań, chociaż tutaj nie oceniam, jeśli taka kolorystyka przypadnie panom do gustu, no to jak najbardziej możecie sobie taką klawiaturę zamówić, link jest w opisie filmu. Natomiast designem, wygląd, kolory to jedna sprawa, to jest wszystko kwestia gustu. Ja będę oceniać przede wszystkim funkcjonalność, czyli jakość wykonania, jakość przełączników, oprogramowanie i tak dalej. A to, czy ona jest czarna, biała, niebieska czy różowa, to już jest sprawa drugorzędna. W każdym razie mam tutaj format 75%. Jak już w samej nazwie to zostało przemycone. Zaraz zobaczycie dokładnie klawiaturę, ponieważ czcionka jest naprawdę czytelna. Natomiast co mnie uderzyło tutaj, to zawartość zestawu, jak to już bywało wcześniej u tej marki i nie tylko. To mamy kolorowe opakowanie z obrazkami, ze szczegółami z tyłu, dwa pudełeczka z akcesoriami, a zawartość tych pudełeczek już jest na blacie, zaraz Wam pokażę. No i mamy taki torcik, czyli można komuś tę klawiaturę dedykować, sprezentować. Następna rzecz, którą otrzymujemy, to jest cały zestaw naklejek. Później mamy instrukcję w wielu językach. Jest też Quick Start Guide, czyli coś takiego. No i mamy tutaj też chociażby po angielsku podstawy, czyli skróty klawiszowe i tego typu rzeczy. To wszystko było w takiej kopercie. Jakby tego było mało, dali jeszcze taką cake'ową podkładkę pod mychę. Ale patrzymy dalej, co było tutaj w tych pudełeczkach z akcesoriami. No i był przewodzik z organizerem w oplocie, oczywiście różowy, bo jaki by inny, całkiem miękki, wytrzymały, 1,80 m, pozłacane wtyki USB na USB typu C, jest dwustronne narzędzie, czyli tą stroną zdejmujemy nakładeczki, a tą stroną wyjmujemy sobie switche, czyli mamy funkcję hot swap. Dwa zapasowe przełączniki mechaniczne, 5-pinowe. Co to są za switche, co tutaj mamy, o tym będzie za chwilkę. No i mamy też wymienne nakładki z kotkiem. Na spacji, nie wiem co to jest, ale ok, czemu nie. Mamy też taką praktyczną rzecz, czyli osłonę przeciwkurzową, która jak sama nazwa mówi, zapobiegnie kurzeniu się klawiatury czy dostawaniu do środka jakichś okruszków. Możecie używać, możecie nie używać. Sama klawiatura, jak widzicie, tutaj ma jakąś taką buźkę. Mamy takie dwa wystające elementy, czyli te ciastka. Nie zabrakło jakichś fal czy chmurek. Oczywiście są serduszka, jak przystało na klawiaturę dla graczki. Obudowa jest dość gruba, a raczej profil klawiatury, jak widzimy, się tutaj rozszerza od takiego dość wąskiego do dość szerokiego. No i mamy gniazdo USB typu C i przełącznik, ponieważ klawiatura działa także bezprzewodowo. Tak więc dopiero będzie wow, jak to zacznie świecić. Ale zobaczcie, od spodu mamy taki element i podwyższenia to są dosłownie takie łapki. Tu jeszcze dwa elementy gumowe. I gdzieś tutaj powinien być dongiel, ale gdzie on jest? W tej chwili go jeszcze nie widzę, ale zaraz poszukam. Ok, przyznam się, że zajrzałem w instrukcję, żeby było szybciej. No i zobaczcie to. Cyk. Tu mamy dongielek. Schowany jest w jednej tej nóżce. I żeby było śmieszniej, no to dongielek też jest zwierzakiem, jest taką rybką, a raczej jej połówką. Natomiast widzimy tutaj naprawdę czytelną czcionkę. Czcionka jest w kolorze różowym, a przyciski są niektóre bialutkie, niektóre jasne różowe, niektóre ciemniejsze różowe, czyli mamy tutaj kilka odcieni. Na wielu klawiszach mamy ozdoby, spacja, caps lock, tab, escape i na części klawiszy. Tutaj mamy klawisze funkcyjne, czyli print screen, pause, delete, home, end, page up, page down. Mamy kursory i mamy układ amerykański, czyli ANSI, długi backspace, mały enter, ale za to dwa długie shifty. No i posłuchajcie sobie, jak te przełączniki działają. Ok, powiem Wam, że mega. Sprawdźmy sobie teraz, jak pójdzie demontaż nakładek.
Przy okazji stabilizatory są świetne. Spacja, Shift czy Enter działają bardzo dobrze, nie chwieją się na boki. I zdejmując spację wyszedł nam przełącznik. Teraz zobaczymy, czy te przełączniki faktycznie tak lekko wychodzą. Możecie w tej chwili zobaczyć to z bliska. Plastikowe stabilizatory. Wyjmiemy sobie przełącznik z Entera. OK. Wyszedł leciutko. Dajemy sobie jeszcze jakąś nakładkę, na przykład Alt. OK. I próbujemy jeszcze z jednym przełącznikiem. Tak, wychodzą leciutko. Pamiętajcie o tym, że jeśli wyjmujecie przełączniki, zawsze róbcie to maksymalnie pionowo w górę i tak samo je osadzamy. I możemy zobaczyć 5-pinowe gniazda z diodą umieszczoną na dole. Czyli jak będziecie wymieniać te przełączniki czy montować, to patrzymy, gdzie są te miejsca, te bagnety. Tutaj w tym przypadku bagnety są na górze, więc tak przełącznik orientujemy. Upuszczamy go równiutko w gnieździe, dociskamy i gotowe. Zakładamy nakładeczkę i tak samo wskakuje Enter. OK, zakładamy nakładkę i stabilizator świetnie działa. No i wraca przełącznik od spacji. Tutaj jest łatwiej, bo mamy więcej miejsca. Dociskam na miejscu i zakładam spację. I wymiana gotowa. I rzućmy tylko okiem, bo wszystkie efekty pokażę Wam za chwilkę, co się stanie, jak ją włączę. Wow, no powiem Wam, że poziom epickości jeszcze wzrósł. I zaraz pokażę Wam software i zrobimy testy. No i teraz powiem Wam co nieco o switchach, które są w tej klawiaturze. Jakie switche mają takie przyjemne brzmienie. Są to oczywiście przełączniki liniowe i w tym przypadku są to przełączniki Milk V2 produkcji marki Yunzi. Do wyboru ta klawiatura jest także z przełącznikami Candy, również od tego producenta. Bluetooth mamy w wersji 5.0. W tej chwili widzicie wymiar klawiatury oraz wagę. Jeśli chodzi o profil klawiszy, to jest to układ MOA, a nakładki wykonano z materiału PBT i są bardzo przyjemne, miękkie w dotyku. Nie tak jak w standardowych klawiaturach, naprawdę z tego korzysta się mega dobrze. No a tak wygląda sam software. Nie do końca mamy tutaj jeszcze wszystko przetłumaczone. Mamy język chiński albo angielski, więc przełączyłem na angielski. I mamy tutaj czas uśpienia, możemy go sobie zmieniać, możemy sobie to włączyć, wyłączyć, reset i wyczyszczenie. Druga zakładka, no to jest zakładka ogólna do konfiguracji przycisków. Jeśli chcemy sobie poprzestawiać jakieś funkcje, no to mamy tego bardzo dużo do wyboru. Multimedia, narzędzia, system, makro. Oczywiście możemy też nagrywać makra, czyli kombinację klawiszy i je sobie tutaj gdzieś pod wybranymi klawiszami zapisywać. Funkcje myszki, funkcje basic. Mamy różne profile, możemy dodawać, usuwać i wystarczy taką funkcję po prostu przeciągnąć. Czy jakbym delete chciał sobie zrobić na klawiszu powiedzmy pause, to przesuwam i funkcja się zmienia. Mamy także dodatkowe warstwy Fn1, Fn2 i mogę także cofnąć zmiany tym przyciskiem. Zresetowałem, jest ponownie pause zamiast delete. Zakładkę z LEDami pokażę Wam za chwilkę. Następnie przeskakujemy do zakładki z makro, gdzie możemy dodać swoje makro. Nazywamy je jakoś, na przykład jedyneczka. Nagrywamy kombinację, zapisujemy i teraz możemy to makro sobie przypisać na jakiś klawisz. Damy sobie makro jedynkę na ten klawisz pause, gdzie przed chwilą zmieniałem. OK. Teraz jak odpalę sobie program do sprawdzania klawiatury, no to tu mam normalne klawisze, a nacisnę pause i wbija się kombinacja klawiszy, którą sobie wcześniej ustaliłem. Za każdym klikiem będzie wskakiwać właśnie taka kombinacja. Tak to właśnie działa. Tak więc możecie sobie zaprogramować jakieś makro na przykład pod grę. Resetujemy, czyścimy. Ostatnia zakładka to po prostu skrót, gdzie możemy wejść z powrotem w tą opcję i wracamy do ustawień podświetlenia. Efektów do wyboru jest całkiem dużo, ale mamy tutaj rozgraniczenie na dwie strefy, ponieważ są klawisze, czyli góra, oraz jest cała obudowa, czyli te wszystkie LEDy, które tutaj nam śmigają dookoła. Możemy zarządzać i tym z osobna. I do wyboru oczywiście prędkość, jasność, a także paleta barw, pojedyncze kolory czy kolory mixing. I teraz jak damy sobie Closure, to mamy wygaszone. Customize. Możemy tutaj sobie te nasze klawisze na górnej obudowie pokolorować po swojemu, wyczyścić, zapisać i tak dalej.
No i w czasie rzeczywistym nam się to tutaj zapisuje. Tryb Always On, czyli zawsze włączone i w tej chwili mamy Color Mixing, czyli mix, albo może to być jeden kolor, który wybierzemy sobie z palety barw. Building Pattern, czyli oddychanie. Możemy ten efekt przyspieszyć lub spowolnić. Następnie Dream Rainbow, czyli takie płynne przenikanie kolorów przez siebie. Efekt On the Verge, czyli efekt reaktywny, taki liniowy. Teraz mamy efekt Walking in the Rain, czyli taki troszeczkę chaotyczny, ale fajnie wyglądający. Ripple Spread, czyli efekt reaktywny, gdzie pojawiają się takie rozbłyski. Chcecie w jednym kolorze, to cyk i mamy. Efekt Starry, takie rozbłyskiwanie. Nie mamy Continuous Flow, wężyk, Go with the Flow, kolejna wersja efektu, czyli taka fala. Follow like a Shadow, czyli pojedyncze reaktywne, klasyka. Silent Wave, czyli sinusoida. Rotating Windmill, czyli takie kręcące się RGB. Colorful Waterfall, czyli coś takiego. I Flowers Bloom, czyli takie od środka na zewnątrz. Też bardzo fajny efekt. Również z poziomu klawiatury możemy regulować prędkość czy jasność tych klawiszy i także pasek boczny możemy sobie skonfigurować, czyli Fn plus Delete. Wyłącza nam efekt, a Home i End to są efekty góra-dół. Tak więc zobaczcie sobie kilka kolejnych efektów. I tak to właśnie wygląda. No i ok, test anti-ghostingu przewodowo, bardzo szybka reakcja, próbkowanie 1000 Hz. Można wcisnąć wiele klawiszy jednocześnie, nic się nie blokuje. Teraz użyjemy sobie dongielka, odłączamy klawiaturę i przełączamy w odpowiedni tryb. Oczywiście mamy też takie standardowe kombinacje, jak chociażby blokada klawisza Windows, czyli Fn plus Windows i inne, które są często spotykane. Poprzez komunikację z donglem również mamy szybciutko, bezkonfliktowo i została jeszcze do sprawdzenia łączność Bluetooth. Tak więc otwieramy, dodaj urządzenie Bluetooth i przełączam w drugą pozycję. Teraz klawiatura powinna się połączyć poprzez Bluetooth. Jest klawiatura Yunzi, do wyboru mamy i Bluetooth 3.0 i Bluetooth 5.0 i mamy też 3 kanały łączności bezprzewodowej Bluetooth. Czyli mówiąc inaczej, możemy sparować sobie z 3 urządzeniami poprzez Bluetooth i się po prostu przełączać. I w tej chwili widzicie resztę kombinacji, czyli chociażby jak skorzystać z klawiszy multimedialnych, czyli standardowo Fn plus F1 ma swoją funkcję, F2, F3 i tak dalej. To jest też klasyka. No i poprzez Bluetooth mamy niższe próbkowanie, bo jest to 125 Hz, dlatego jest to bardziej taki tryb biurowo-multimedialny. Jeśli chcecie mieć największą prędkość reakcji, no to albo poprzez dongiel, albo przewodowo. Natomiast przez Bluetooth, tak nie mierząc żadnymi profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi, no to moim zdaniem ta prędkość reakcji i tak jest przyzwoita. No i ta klawiatura do wyboru jest w kilku ciekawych kolorach. Tak więc myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy łącznie 84 klawisze w układzie 75% i baterię o pojemności 5500 mAh. Warstwowa konstrukcja z pianką wygłuszającą sprawia, że nie mamy tutaj żadnego dźwięku, takiego uderzania o PCB, więc jest to fajnie wyciszone. Widzicie w tej chwili, ile warstw ma ta klawiatura, a jest tego całkiem sporo. Odnośnie czasu pracy, przy najwyższej jasności oświetlenia klawiatura wytrzyma do 7 dni, licząc po około 8 godzin użytkowania dziennie. 25 dni wytrzyma, jeśli wyłączymy LEDy całkowicie, a 60 dni w trybie uśpienia. Jeśli na przykład ściemnimy LEDy o 2 stopnie, no to będzie kilkanaście dni, więcej niż 7, ale mniej niż 25 z wyłączonymi. Jeszcze jedno, co możemy skonfigurować, to tak zwany smiley, czyli ta buźka. No i tutaj smiley'ego możemy też sobie konfigurować, włączać, wyłączać. Ok, widzicie, że efekty na smiley się teraz zmieniają. Tak więc w tej chwili chyba już mamy wszystko. Podsumowując, tak jak powiedziałem Wam podczas recenzji, jeśli chodzi o kolorystykę, czy to, że klawiatura na przykład ma jakiś motyw, jakiegoś bohatera, to już jest sprawa drugorzędna. Jeśli chodzi o samą jakość produktu, który tutaj testowałem, no to powiem Wam, że jest naprawdę solidnie. Przełączniki działają pięknie, nakładki są bardzo przyjemne w dotyku, czas pracy na baterii jest ok,
No i dodatkowe funkcje, jak chociażby Hot Swap, czy niesamowita wręcz zawartość pudełka sprawiają, że Unzi C75 jest udaną klawiaturą mechaniczną. Natomiast jeśli ten wygląd i ten design będzie dla Was dodatkowym atutem, to aktualne ceny tej klawiatury sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.